Jacek Berbeka. Opowiadania autorskie. Dar. Moshe Rapaport obudził się o świcie, zlany potem, z twarzą skrzywioną gniewem. Nie cierpiał snów, w których pojawiał się jego dawno zmarły ojciec. W głębi duszy czuł, że te sny zawsze przynosiły zmiany w życiu jego rodziny. A Moshe nie lubił zmian. Echa ich dziwnej rozmowy nadal dźwięczały w jego półświadomej głowie. Ty, Moshe, masz wielki dar, mówił ojciec. Nie mogę wyjawić jaki, ale używaj go mądrze i z wielką rozwagą. Ale tatę, ja? Odpowiedział Moshe, prosty mełamet w chederze. Jaki dar? Nic o nim nie wiem. Wielki dar, Moshe, masz imię po proroku i masz cenny dar, upierał się ojciec. Idź jutro o świcie na górę pustynną, tam go odnajdziesz. Ale tatę, jutro ma przybyć Ksadyk Reb Levi Kon z Hebronu. Czekałem długo na niego. Miałem w południe wysłuchać jego nauki. Ajajaj, Moshe, Cadyk nie zniknie, a ja ci mówię. Ty jutro idź na górę pustynną. Moshe wstał niespiesznie z łóżka, otarł rękawem resztki potu z czoła i głęboko się zamyślił. Wiadomo, każdy by chciał mieć dar, choć to niedorzeczne, bo to tylko mara senna. Ale tak na wszelki wypadek z żydowskiej ostrożności pójdzie i sprawdzi. Kto wie, najwyżej straci cały dzień i cenne nauki Cadyka. Słońce paliło niemiłosiernie, a powietrze na horyzoncie, usianej ostrymi skałami pustyni, zdawało się drgać w rytm uderzeń serca, a może nawet szybciej. Od czasu do czasu wiatr wzniecał tumany pyłu Judy. Moshe siedział, kiwając się rytmicznie w cieniu wielkiej góry pustynnej i medytował, czekał na dar. Minęło wiele godzin i nic się nie działo. Walczył z cisnącymi się do głowy myślami o dzieciństwie i doniosłych naukach Cadyka, którego dzisiaj ominął. Gdy słońce było w południowym zenicie, zapadł w dziwny letarg, a może tylko mu się wydawało, że w głowie zaczęła mu się kołatać dziecięca wyliczanka. Entele kiepeles sigite ciaj rapete kapete aj vaj, entele kiepeles sigite ciaj rapete kapete aj vaj. Po dłuższym czasie ocknął się i postanowił wrócić do domu. Jestem stary, a głupi. Kto widział wierzyć w sny, pomyślał zrezygnowany. Zbliżało się południe. Sala była wypełniona po brzegi świątobliwymi Żydami i mieszkańcami miasteczka. Nawet na ziemi siedzieli chętni do wysłuchania światłych nauk. Uczony w piśmie, wielce szanowany za swoją mądrość, Cadyk Reb Levi Kon z Hebronu głaskał powoli, jak to miał w zwyczaju, swoją długą, siwą, szpiczastą brodę i rozpoczął nauki. Szalom, szalom, bogobojni Żydzi, zaczął Reb Levi, a następnie rzekł arcypoważnym tonem. Entele kiepele sigite ciaj, rapete kapete aj vaj. Entele kiepele sigite ciaj, rapete kapete aj vaj. Na początku słuchacze pomyśleli, cóż za nietypowe rozpoczęcie nauk. Mądrość Cadyka zaiste wielka jest. Ale w miarę upływu czasu, gdy powtarzał w kółko to jedno dziwne, rymowane zdanie, po sali zaczął się nieść szmer zdziwienia przechodzący w zaniepokojenie. Cóż to ma być? Co to tutaj wyprawia się? Padały zewsząd pytania. Reb Levi Kon zamknął oczy i natchniony, głaskając brodę, nie przestawał coraz szybciej i szybciej powtarzać. Entele kiepele sigite ciaj, rapete kapete ajwaj. Entele kiepele sigite ciaj, rapete kapete ajwaj. Zdezorientowani uczniowie Cadyka unieśli go pod ramiona i szybko wynieśli z sali. Rebe jest dzisiaj chory, niedysponowany on jest, tłumaczyli. Moshe Rapaport, jedząc wieczorną strawę z rodziną, walczył z całych sił ze zmęczeniem po całym dniu spędzonym w skwarze pustyni. Kleiły mu się oczy do snu. Jego syn Jehuda po posiłku powiedział, tatę, ty nie masz czego żałować, że opuściłeś dzisiaj nauki Cadyka, bo dzisiaj Reb Levi Kon oszalał. Zamiast swoich nauk powtarzał tylko w kółko dziwną, dziecięcą rymowankę. Meszuga!
Jak to nigdy nie wiadomo, co siedzi w najmądrzejszym nawet człowieku. Dziwił się Jehuda. Ale tego wszystkiego Mosze już od syna nie usłyszał, bo wcześniej, wielce znużony, spokojnie zasnął. Śnił o wielkim darze, którego nie miał. A potem Mosze Rapaport obudził się o świcie z twarzą skrzywioną gniewem. Jeśli spodobało ci się to opowiadanie, zasubskrybuj kanał.